Dzień dobry. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Pozdrawiamy z przepięknego wybrzeża Sycylii. Jak widzicie, jesteśmy w fajnym miejscu z widokiem na morze. Pogoda raczej taka średnia, ale my się nie zrażamy. Jedziemy robić naszego road tripa dalej. Mimo pogody, mnie się bardzo podoba miejscówka. Ja uwielbiam morze i budzić się do tego szumu fal jest to niezapomniane przeżycie. Także lokalizacyjnie super nam się udało. Dzięki Ania i Wojtuś. A za mną w oddali też widzicie, jak wygląda miejscowość Tus, w której właśnie się znajdujemy. Żegnamy się z naszym hotelem. Fura już czeka. Ekipa gotowa. Wsiadamy i jedziemy do Cefalu. Zatrzymaliśmy się na chwilę na poboczu, żeby poobserwować sobie wybrzeże. My jechaliśmy wczoraj tą drogą, którą macie szansę teraz oglądać na naszych najbliższych ujęciach. Wczoraj nie było nic widać, lał taki deszcz, była noc. Myśleliśmy, że nie dojedziemy do hotelu. Dzisiaj ta droga wygląda znacznie lepiej, także postanowiliśmy, że puścimy wam dronika. Dajcie znać po filmie z drona, jak wam się podobają ujęcia. Dojechaliśmy do Cefalu, poznajecie to po tej fajnej skale. Tam widzicie katedrę, którą wczoraj wam pokazywaliśmy, ale pokażemy wam jeszcze raz. A dzisiaj widać dodatkowo morze. Tam w oddali ludzie pływają. Nie wiem, czy widzicie. Czekamy, aż trochę posurfują, ale na razie czekają na dobre fale. Ale zasuwa po falach. Wchodzimy właśnie do starej części miasta. Musicie wiedzieć, że miasto Cefalu jest jednym z najbardziej malowniczych miasteczek na całej Sycylii. Słynie z pięknej plaży, słynie z tej ogromnej skały, która nazywa się La Rocca, a także słynie ze swojej historii. Jest to średniowieczne miasto, które oczywiście było założone już w starożytności przez Greków, a w średniowieczu zaczęło się tutaj rozwijać i można tutaj zobaczyć bardzo dużo ciekawych, starych budynków. Tutaj macie plan miasta. Jak widzicie, jest ono spore. Na samym środku stoi ta wielka skała, na której jest zamek. My sobie pójdziemy tutaj na Stare Miasto, może zajrzymy do portu. Postaramy wam się pokazać jak najwięcej. Mniej więcej tak wyglądają uliczki, jak wejdziecie w starą część miasta. Jest to naprawdę bardzo klimatyczne miejsce. Fajnie się tak poprzechadzać, pooglądać. Można sobie poczytać o tych starych budowlach. Są takie znaki. Naprawdę bardzo, bardzo przyjemne miejsce. Teraz wam pokażemy coś, co wczoraj odkryliśmy i wczoraj już tu nie weszliśmy, a wygląda to naprawdę interesująco. Wygląda, jakby to było takie zejście do morza. To jest pralnia średniowieczna. Oglądamy właśnie wnętrze średniowiecznej pralni miejskiej. To były bardzo podobno ciekawe rozwiązania inżynieryjne, ponieważ są tutaj zbiorniki wodne, w których prano, one są wykute w skale. Jak widzicie, do tej pory się zachowały. I jest to naprawdę takie urokliwe miejsce, tutaj warto przyjść. Dajemy wam znać, że w miasteczku Cefalu znajdziecie też fajne muzeum. Ono jest całkiem niedaleko katedry. No i jeżeli chodzi o samo muzeum, jest to muzeum poświęcone sztuce, numizmatyce i tego typu atrakcjom. Są tutaj naprawdę znane dzieła, które możecie obejrzeć. Jak w każdym takim miasteczku znajdziecie wiele pamiątek, tak zwane smarmydło i powidła. My musimy gdzieś zakupić jakiś fajny magnesik. No zobaczymy. Tutaj też mają ceramiczne
Popelniczki. Podobają mi się ceny tych kanapek. Słuchajcie, możecie tu kanapkę za 2 euro zjeść. 2,50, 3,50. Naprawdę, jakbyście byli głodni, zapraszamy w to miejsce. My tymczasem idziemy do portu. Tutaj możecie zobaczyć sobie miasteczko z nieco innej perspektywy, ale uwaga, to jeszcze nie port. Port zaraz Wam pokażemy. Znajdujemy się w bardzo ciekawym miejscu, które znaleźliśmy przez przypadek. Nie wiem, czy widzicie ten ogromny pal. Ten pal ma 16 metrów długości, a tutaj widzicie tabliczki z imionami i z rokiem. I co się okazało, może widzieliście na jakichś shortsach, albo reelsach, albo w internecie, jak są takie zawody, gdzie ludzie biegną po takim palu, który jest usmarowany tłuszczem, muszą zdobyć flagę, która znajduje się na końcu, no i oczywiście w większości się przewracają. I to właśnie dzieje się tutaj. Tutaj macie zwycięzców. Te zawody odbywają się od 1972 roku, przynajmniej te tabliczki na to wskazują. Co roku macie jakiegoś zwycięzcę, no i zauważyliśmy, że 3 rodziny ścigają się o miano, kto będzie tutaj najlepszy. Musimy przyznać, że Cefalù bardzo nam się podoba. Jest to naprawdę bardzo urokliwe miasteczko. Właśnie minęliśmy kościół świętego Sebastiana, miejsce, w którym byliśmy i opowiadaliśmy Wam o tym palu natłuszczonym. To też jest miejsce historyczne, które powstało w XVI wieku. Naprawdę fajnie poprzechadzać się, troszeczkę więcej dowiedzieć się o tym, co tu się dzieje. No i można odkryć takie smaczki, jak te zawody, które widzieliśmy, a nie mieliśmy pojęcia, że to akurat tutaj one się odbywają. Musimy też przyznać, że jest tutaj bardzo czysto, jak na sycylijskie miasta. W ogóle jak na włoskie miasta. Więc sporo tych miasteczek, które zwiedzamy, na razie są wyjątkowo czyste. No a tutaj prowadzą nas Państwo przewodnicy i będziemy szli w stronę portu. Nie można zapomnieć o tradycyjnym praniu. Pranie wisi, nieważne, że pada, niech sobie wisi. Napotkaliśmy na naszej drodze kolejny kościół, również bardzo stary, poświęcony Matce Boskiej. A teraz wchodzimy na bastion z XVII wieku, który bronił tutaj miasta. I spójrzcie, w jakich pięknych okolicznościach przyrody jest on tutaj postawiony. Mamy szczęście, że są duże fale i robi to naprawdę ogromne wrażenie, jak się rozbijają o te skały. Przeszedłem na koniec bastionu, wychylam się, żeby zobaczyć drugą część miasta i słuchajcie, chyba ten port, który chcieliśmy odwiedzić, to jednak było tamto miejsce, które już Wam pokazywaliśmy. Tam macie latarnię morską, a tutaj widać już tą górę La Rocca, gdzie znajdziecie starożytne pozostałości po starożytnych świątyniach i zapewne jakieś zamczysko. Tylko spójrzcie, czego to nie robi się dla kontentu. Telewidzowie, to wszystko dla Was. Wszędzie to są takie urocze zakamarki. Stare kamienie. Tak, to zabrzmiało śmiesznie. Ale naprawdę spacer po Cefalù jest naprawdę przyjemny. Patrzcie, jakie tutaj fajne rozwiązanie. Chronią kotki, budują im takie domki. Kotki tutaj są pod taką ochroną miejską. Przechadzamy się dalej uliczkami tego pięknego miasta. Podziwiamy coraz to nowsze, starsze budynki. Tak, było to bardzo mądre, co powiedziałem. Będziemy szukać jakiejś kawki, jakiegoś ciasteczka, żeby zjeść na drugie śniadanie. Ale chcemy Wam jeszcze raz pokazać katedrę za dnia. Tylko spójrzcie, jaki ładny sklepik z ceramiką. Przepiękny. Jak obiecaliśmy, tak zrobiliśmy. Katedra w Cefalù. Jesteśmy na placu katedralnym. Jak widzicie, jest to naprawdę duża budowla ze znanymi freskami w środku. A teraz Gabi Wam opowie historię. Jest to wspaniała normańska katedra z XII wieku, wybudowana przez króla Rogera II. Słynie z przepięknych bizantyjskich mozaik, które znajdują się w środku i została również wpisana na listę UNESCO katedr ze szlaku normańskiego. A budynek, który widzicie naprzeciwko katedry, to tak zwany Town Hall, czyli siedziba władz miasta. Mamy nadzieję, że miasteczko Wam się podoba. Nam bardzo przypadło do gustu, więc polecamy Wam, żebyście tu wpadli, jak jesteście na Sycylii.
My tymczasem powoli zbieramy się dalej, bo mamy jeszcze kilka miejsc, które chcemy Wam dzisiaj pokazać. Harmonogram napięty, ale nie narzekamy, bo im więcej zobaczymy, tym bardziej będziemy zadowoleni. A według tradycji, historii, nie wiem jak to nazwać, w tym budynku mieszkał król Roger II. Jeszcze taki jeden protip dla Was, bo tutaj Wam mówiłem o tym, że każdy budynek jest opisany i można się trochę historii nauczyć. Ale tu jest jeszcze apka, możecie sobie tą apkę ściągnąć, tutaj dowiecie się sporo więcej. Witam się z kolejnego miasteczka. Przyjechaliśmy pod Palermo i jesteśmy w miasteczku, które się nazywa Monreale. Dokładnie. Przyjechaliśmy tutaj zobaczyć katedrę. Podobno jedna z najpiękniejszych katedr normańskich, jakie kiedykolwiek powstały na Sycylii, więc na pewno Wam ją pokażemy. A przy okazji przejdziemy się po mieście i zobaczymy, czy jest fajne. Ja Wam od razu nie polecam jeździć po Palermo samochodem. Uważajcie na szalonych kierowców. Było ich kilku. Dokładnie, a teraz zaczniemy od pokazania Wam przepięknych widoków do Palermo, które tutaj się roztaczają. A teraz sobie idziemy pod górę, idziemy do katedry i zaraz ją Wam pokażemy. Będzie super. Będzie super! Panie Wojtuś, jakiś komentarz? Nie, na razie nie, dopiero później pod katedrą. Dobrze. Tutaj możecie zobaczyć tą katedrę. Jest naprawdę przepiękna, wielka, ogromna i nie zgadniecie co. Jest zamknięta do 14:30. Siesta. Duomo di Monreale, czyli katedra, została wybudowana w XII wieku przez Wilhelma II, czyli kolejnego z Normanów. W tym miejscu są również przepiękne mozaiki o powierzchni ponad 6000 m2, przedstawiające różne sceny biblijne. Mamy nadzieję, że uda nam się je zobaczyć za 40 minut, jak otworzą tą katedrę. Natomiast godnego uwagi są jeszcze tutaj drzwi, które są wykonania mistrza Bonono z Pizy. Miasteczko podobne do innych, wszędzie kościoły, charakterystyczne żółte kamienice albo żółtawe. Jest też sporo takich poniszczonych, ale to nadaje klimatu temu miejscu. Jak widzicie, ludzi nie za dużo, większość właśnie je obiad. Spacerujemy uliczkami Monreale. Jak widzicie w tle znowu jest wszystko zamknięte, jest spora siesty, także na to musicie uważać jeżdżąc po Włoszech. Ciężko znaleźć tu jakąś otwartą knajpę póki co, ale widzieliśmy jakieś kanapki, takie panini, więc może sobie to zjemy. Na razie to miasteczko nie zrobiło na nas najlepszego wrażenia, ale damy mu jeszcze szansę. Dokładnie, natomiast widoki na Palermo przednie. A jakby ktoś był zainteresowany ceramiką, to oczywiście wszędzie tutaj taką dostaniecie. Sklepy bardzo podobne jak w innych miasteczkach. My teraz sobie pójdziemy, poszukamy czegoś do zjedzenia. Mamy 40-45 minut, więc idealny czas na przerwę i widzimy się później w katedrze, o ile ją otworzą. Ekipa poszła teraz na kawkę i ciasteczko do pasticcerii. Ja stwierdziłem, że jestem zbyt najedzony, więc pokażę Wam jeszcze ten placyk, bo jest naprawdę przepiękny. Plac przy katedrze. Sama katedra też jest piękna. Piękna w środku. Mogliście zobaczyć, jak wyglądają te mozaiki. Są naprawdę wspaniałe. Wejście jest bezpłatne. Nie dajcie się zmylić. Tutaj nie trzeba płacić, żeby wejść. Trzeba tylko płacić
za to, żeby wejść wyżej na dach katedry. A mnie najbardziej fascynują oczywiście drzewka pomarańczowe. Spójrzcie, jak te są przepięknie przycięte. Miasteczko jest fajne, warto przyjechać. Jest naprawdę blisko, 10-15 minut od Palermo. Teraz powoli będziemy się zbierać już do wyjazdu i będziemy się check-inować w naszym hotelu w centrum. A co tutaj jest jedzone? Cannolo pistacjowe. To pistacjowe, to brzmiało tak po włosku. I tak wygląda w środku. Spójrzcie jeszcze na te piękne owocki. O tym też już Wam pewnie wspominaliśmy. Możecie sobie kupić takie owocki. One są w 100% jadalne. Tutaj widać, że kosztuje 3,50 za sztukę. Słuchajcie, Włosi lubią jeść słodkie. Spójrzcie tylko. To jest jakaś tam pierwsza, lepsza pasticceria. Macie ochotę na croissancika, na jakieś ciacho. Tylko pączka brakuje z różą. Ekipa powiedziała, że espresso najlepsze, jakie do tej pory pili na Sycylii. Bardzo dobre ciasteczka, więc polecamy Wam tą cukiernię. No a teraz, tak jak już mówiłem, wracamy do samochodu i widzimy się chwilę później. Dotarliśmy do Palermo. Jest i nasz hotel. Mamy pokoje 404-405. Tak wygląda pokój. Mamy łazienkę. Jest wanna, co ciekawe. Mamy pokój całkiem duży, muszę powiedzieć. Fajne łóżko. Jest na czym położyć rzeczy. Jest gdzie popracować. Jest nawet lodóweczka. Także nie jest źle. Widok jest jaki jest. Wiecie, my jesteśmy tu na jedną noc, więc i tak długo tutaj miejsca nie zagrzejemy. Nasz hotelik znajduje się w samym centrum. Tutaj widzicie fontannę, a tam jest skrzyżowanie Quattro Canti. I ma taki rooftop bar, czyli bar na dachu. I wygląda to naprawdę fajnie. Zwłaszcza wieczorem, jak się już totalnie ściemni, można sobie przyjść tutaj na drineczkę, a tam jest morze. Patrzcie, jak to wygląda. Tak wygląda Palermo z góry. Tutaj jeszcze z drugiej strony, tam w oddali morze, są góry, tylko niestety wieje i zaczyna padać, także zmykam stąd, bo zimno. W Palermo znajdziecie też przepiękne fontanny. Oczywiście w styczniu wody w nich nie uraczycie. Tutaj macie fontannę wstydu tak zwaną, ponieważ jest bardzo dużo nagich postaci. I znajduje się na Piazza Pretoria. Tutaj możecie jeszcze zobaczyć 4 fontanny na 4 rogach ulicy. I coś bardzo podobnego można spotkać w Rzymie. Tutaj wygląda to naprawdę niesamowicie. Weszliśmy sobie na taką fajną imprezową ulicę w Palermo. Jest tutaj dużo knajpek, dużo restauracji. No i tutaj to już rzeczywiście widać, że coś się dzieje. Więc jeżeli chcecie coś zjeść albo wypić jakiegoś drinka, to tutaj w centrum na pewno nie zabraknie Wam lokali. Jesteśmy właśnie pod jednym z największych teatrów operowych w Europie, Teatro Massimo w Palermo. I słynie on również z tego, że w ostatniej scenie trzeciego filmu z Ojca Chrzestnego zastrzelono tutaj jedną z głównych postaci. Teatr był symbolem ambicji Palermo w okresie Belle Époque. Pochodzi z XIX wieku i jest trzecim co do wielkości teatrem w Europie. Po operze wiedeńskiej i po operze paryskiej. Lekko się rozpadało, no ale chyba damy radę coś jeszcze zobaczyć. Tam oczywiście standardowy jakiś protest. Tym razem jest to protest propalestyński przeciwko agresji w strefie Gazy ciągniętej już miesiącami przez Izrael. Chowamy się obecnie przed deszczem. Przerwa w odcinku, bo nie możemy nagrywać, bo za bardzo pada, a zapomnieliśmy parasolu. Przestało padać. Tak wygląda
Palermo wieczorową porą. Idziemy zwiedzać miasto. Idziemy pod katedrę. Tak wygląda katedra. Mam nadzieję, że to widzicie. Jest naprawdę ogromna. Wygląda prześlicznie. Tylko spójrzcie na przód tej katedry. W środku może nie jest imponująca, ale na zewnątrz jest wspaniała. Jeden z najładniejszych budynków na całej Sycylii. Jest i Święta Rosalia, która jest patronką miasta. Katedra jest naprawdę niesamowita z zewnątrz, a w środku robi trochę mniejsze wrażenie. Jest nieco rozczarowujące rzeczywiście, bo człowiek się spodziewa bogactwa, przepychu złota i jakichś takich starych artefaktów, a jest bardzo jasna, biało-szara. No i rzeczywiście z zewnątrz robi trochę lepsze wrażenie. Z tej strony kościół też wygląda ślicznie. A my kontynuujemy nasze zwiedzanie Palermo. Znajdujemy się przed Palazzo del Normanni, czyli dawną siedzibą królów normańskich. Jest tutaj również kaplica palatyńska, która ma również bogato zdobione mozaiki z okresu bizantyjskiego. Są sprawy. Nie jestem do końca przekonana, czy w dobrą dzielnicę weszliśmy, ale idziemy pokazać Wam kolejny kościół. Kościół San Giovanni degli Eremiti i on jest charakterystycznie rozpoznawalny przez te czerwone wieżyczki. W stylu arabskim. Wiecie, to jest taki bardziej styl arabski niż chrześcijański, więc widać tutaj łączenie się kultur. Mamy krokieciki ziemniaczane, smażone kalmary, smażone karczochy, pulpeciki z dodatkiem burraty, tradycyjna sycylijska caponata, ser pikantny, prosciutto cotto, salami pikantne, spek, prosciutto crudo, mortadella i ser z pieprzem. No i oczywiście jeszcze mamy drineczki. Tutaj nasz ulubiony Hugo Spritz. A tutaj jest jakaś sycylijska wersja czegoś. Co to jest? A i jeszcze mamy aperolka, Aperol Spritz. Dziękujemy Wam bardzo, że zostaliście z nami do końca tego odcinka. Przyszedł już czas, żeby się z Wami pożegnać. Mamy nadzieję, że dzień Wam się podobał. Zaczęliśmy w Cefalu, później byliśmy jeszcze w kolejnych miejscach, zakończyliśmy w Palermo. Naprawdę mamy nadzieję, że ten dzień Wam się również podobał, nam na pewno bardzo. W Palermo zostajemy bardzo krótko, bo jutro jedziemy już dalej. Cieszymy się tym bardziej, że dzisiaj zjedliśmy super kolację z super przystawkami. No i tymczasem będziemy powoli kłaść się spać. Jutro kolejna trasa. Widzimy się z kolejnych miasteczek na Sycylii. Objazd trwa dalej. Nie przedłużamy. Trzymajcie się. Cześć. Pa, pa!